No ja mam pacjentki, co przychodzą, no nie wiem, przez rok 30 kilo schudły i chcą Niesamowite. mnie po rękach całować, że taki dobry doktor. Ja mówię, nie dobry doktor, tylko każdy doktor mi No, przypisał, lekarstwo jest dobre. pozwól się Nie, całować po rękach. nie. Witam Państwa w programie Wyszło na zdrowie. Czy wyjdzie na zdrowie, to zaraz zobaczymy. A naszym gościem jest pan profesor Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Witam panie profesorze. Witam, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie profesorze, mam taki problem od dobrych paru miesięcy, bo coraz więcej moich znajomych właściwie nie przypomina już siebie. Tak jak, nie wiem, ważyli 80, niektórzy nawet 70 kilo, to teraz stracili po 15, po 20 i nawet więcej. Odchudzają się Ozempikiem. No i uważają, że to jest absolutnie rewelacyjna metoda odchudzania. A z drugiej strony mamy pacjentów chorych na cukrzycę, którzy mówią, jak to, nie mogę dostać leku, nie mogę dostać tego Ozempiku w aptece, bo jest mi niezbędny, potrzebny, a tutaj celebryci wzięli się na sposób i jest absolutnie moda na to. Co na to lekarz? Diabetolog, Internista. I internista. co ja mam powiedzieć, że dobrze, że schudli 15 kilo? Znakomicie. Mhm. No, No ale czy dobrze, że biorą lek, który jest przeznaczony dla pacjentów chorych na jesteś cukrzycę? szczupła i jak mówi w Biblii, było to napisane 3000 lat temu, po pierwsze chudy grubego nie zrozumie, poza tym prędzej chudy umrze niż gruby schudnie. To trochę sobie żartuję, ale sytuacja, znaczy tą naszą rozmową i tym tematem, który mi zadałaś, umieszczamy się w nurcie globalnej dyskusji w diabetologii i medycynie metabolicznej o znaczeniu takich leków jak semaglutyd. Mamy dwa preparaty, dulaglutyd i semaglutyd, ale przebojem rynku jest właśnie semaglutyd, czyli Ozempik. I ta dyskusja trwa od roku półtora. Leki nie są nowe. Ta grupa leków pierwszy się pojawił w 2005 roku, czyli mamy prawie 20 lat doświadczeń. W Polsce niewielkie, do 2000 roku. Tuż przed pandemią rząd zdecydował się właśnie taki preparat jak Ozempik refundować w cukrzycy dość zaawansowanej, z radykalnie korzystną refundacją cenową, bo ten lek bez refundacji kosztuje tam 350-360 zł. Pacjenci, którzy mają prawo do refundacji, płacą około 115-120, więc to jest znacznie taniej, ze względu na kolosalne korzyści płynące ze stosowania tej grupy leków. Obydwa preparaty, i sema, i dulaglutyd, są objęte refundacją. Co to jest? Myślę, że wszyscy, co nas oglądają, słyszeli na pewno, bo to jest temat, który się przebija do ogólnych mediów. Absolutnie tak. I myślę, że każdy zna przynajmniej kogoś, jeżeli sam nie bierze, to zna kogoś, kto brał, bierze lub chce Będzie brać brał. Ozempik, tak? Moja teoria jest taka, że wszyscy będą brali, absolutnie wszyscy będą brali. Mogę rozwinąć w toku naszej rozmowy. To jest hormon, który produkuje jelito cienkie w odpowiedzi na jedzenie. I on ma 3 z punktu widzenia medycznego, lekarskiego, ogromne zalety. Po pierwsze, w cukrzycy stymuluje wydzielanie insuliny, a insulina jest jedynym hormonem, który obniża cukier we krwi, a w cukrzycy on jest wysoki, ale stymuluje go tylko wtedy, to wydzielanie, gdy jest to potrzebne. Czyli gdy poziom cukru jest za wysoki. W momencie, gdy cukier jest prawidłowy, uwalniania, stymulacji insuliny nie ma. W związku z tym osoby otyłe bez cukrzycy mogą brać ten lek, nie mają niedocukrzeń. Okay. Czyli jest całkowicie bezpieczny i działa wtedy, kiedy trzeba. Po drugie, działa ośrodkowo, jak to mówimy, czyli działa na głowę, na ośrodki, które są w podwzgórzu, dokładnie na ośrodek sytości, i go stymuluje. Czyli to jest hormon, którym ja tłumaczę pacjentom, jak przepisuję taki lek jak Ozempik, że przepisuję im hormon, którym oszukujemy organizm, że coś się zjadło. Podanie Ozempiku podnosi stężenie. Czyli rozregulowujemy ośrodek sytości. Nie, wprost przeciwnie. U osób z cukrzycą i z nadwagą, otyłością, przywracamy właściwą regulację. Powiem tak, przez lata myśmy myśleli, że człowiek ma słabą wolę, dużo je, robi się gruby. Ministerstwo Zdrowia za poprzednich ekip jeszcze mówiło, robi się gruby, dostaje cukrzycę i dobrze mu tak. Za karę. I nie będziemy żadnych leków refundować. Natomiast my w tej chwili na otyłość patrzymy inaczej, bo to jest choroba na swój sposób cięższa od cukrzycy, na pewno trudniejsza do leczenia, do której nie mieliśmy żadnych leków. Mianowicie to oczywiście jest tak, jak człowiek je za dużo, mniej spala, to tyje, ale to nie jest jakby kwestia słabej woli, tylko to jest w drugą stronę. Człowiek, czyli krótko mówiąc, nie dlatego
tyje, że dużo je, tylko dużo je, bo jest otyły. Po prostu u osoby otyłej regulacja łaknienia, ten sygnał z jelit, który powinien dotrzeć do głowy i powiedzieć: przestań jeść, najadłeś się, skończ posiłek, nie bierz dokładki, nie dojadaj pomiędzy Przestał posiłkami, działać. nie działa. I my w takiego pacjenta, mówiąc potocznie, walimy lekiem, który podnosi stężenie tego hormonu 4-5-krotnie. Jest to, i tu oczywiście zdania lekarzy trochę zależą od ich temperamentu, jak się interpretuje wyniki badań, ale ja należę do tych, którzy uważają, że to jest leczenie całkowicie bezpieczne. Mamy na to naprawdę mnóstwo badań i prawie 20-letnie doświadczenie. Po prostu docieramy do tego ośrodka sytości i go odpowiednio stymulujemy i człowiek przestaje jeść. Dowód na to mam bardzo prosty. Ogromną liczbę pacjentów, którzy przychodzą i mówią: panie doktorze, ja po raz pierwszy w życiu jestem syty. Mogę przestać jeść. Przestaję Ale jeść w mówimy połowie o jedzenia. pacjentach, którzy no, mają te BMI powyżej normy. Mówimy o pacjentach, którzy nabawili się cukrzycy typu 2, bo otyłość Tak. była tym czynnikiem Tak. ryzyka i okazało się, że spowodowała cukrzycę. No ale odchudzają się też ludzie, którzy kompletnie tego nie potrzebują. No tak, No, już ci powiedziałem, no to ty jesteś szczupła, do grubego nie zrozumiesz. Ludzie, znaczy to jest tak, po pierwsze ogólna tendencja do bycia jak najszczuplejszym, kwestia mody, mediów, przekazu, akceptacji czy to może być społecznej. szkodliwe dla nich? No nie wydaje mi się w tym sensie, że, znaczy tak, mówimy jakby rzeczywiście można powiedzieć o 3 kategoriach osób, które przyjmują Ozempic. Pacjenci z cukrzycą, jeszcze tylko dokończę wątek, bo powiedziałem, Okej. że są 3 korzyści zdecydowane, czyli mamy tak, regulację wydzielania insuliny, stymulację wtedy, kiedy potrzeba, mamy stymulację, znaczy poprawioną, przywróconą regulację łaknienia i 3, i to spowodowało, że ministerstwo zdecydowało się te leki w cukrzycy refundować, mamy dowody, że leki z tej grupy zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe. Mówiąc bardzo ogólnie, To super. działają przeciwmiażdżycowo, chociaż nie chciałbym, żeby ten przekaz jakoś się bardzo ugruntował, bo to nie są leki na miażdżycę, ale mamy dowody z kilku badań dotyczących kilku preparatów, że pacjenci leczeni tymi lekami rzadziej mają ponowne zawały serca, rzadziej mają udary mózgu i przyjmowanie tych leków przez rok, półtora już daje efekty w postaci zmniejszenia ryzyka, wyhamowuje miażdżycę Jasne. naczyń krwionośnych. To czegoż chcieć więcej? Z naszego punktu lekarskiego to są naprawdę doskonałe leki. No i teraz tak, ponieważ ten efekt dośrodkowy i redukcji masy ciała u osób z cukrzycą, nie u wszystkich, bo z kolei pewną wadą jest to, że cukier się poprawia u wszystkich chorych, można powiedzieć, niemal u wszystkich, natomiast istotną redukcję masy ciała odnotowujemy u 80% pacjentów. Gdzieś 20 się parę, nie poddaje chudnie temu. 2-3 kilo i jest rozczarowana. Zaczynamy używać pojęcia non-responders, czyli tacy niereagujący w zakresie regulacji masy ciała. Nie wiemy kto, nie wiemy dlaczego. Okay. I teraz wieść o tym, że można na czymś takim schudnąć, oczywiście się przebiła poza grono osób z cukrzycą. Elon Musk napisał na Twitterze, że schudł dzięki temu, i się zaczęło. No i teraz tak, jeżeli po ten lek sięgają osoby otyłe, z ewidentnym wysokim To wskaźnikiem leczymy masy je z ciała, otyłości. to leczymy je z otyłości. I ja nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu. Lek, który jest w Ozempiku, ten semaglutyd, ten związek, ma swój preparat do leczenia otyłości. On do Polski jeszcze nie dotarł, już dotarł, pojawił się, jest w Stanach dostępny już tam od 2 lat prawie. W Europie, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, te miesiące teraz, od wiosny zaczął być tam wprowadzany. U nas może na przełomie roku się pojawi, nazywa się Wegovy preparat i tak jak w cukrzycy stosujemy 1 mg semaglutydu raz w tygodniu, tak w otyłości 2,4. Ale chemicznie jest to ten sam lek, więc pacjenci dostają oficjalnie Ozempic off-label, jak to mówimy, czyli poza rejestracją, bo ten preparat, to może ludziom niezwiązanym z medycyną trudno jest zrozumieć. Po prostu ten poza sam lek, są wskazaniami, inne opakowanie, tak? Jest większa dawka do otyłości. Ale w zasadzie, jest to samo lekarstwo, No dobrze. czemu nie? A co Problemem jest ta trzecia grupa, właśnie o której mówiłeś. No osoby, właśnie. które w zasadzie są szczupłe Osoby, które są w zasadzie szczupłe, które i jeszcze chcą parę kilo schudnąć. schudły parę kilo, nie wiem, schudły 7-8 kg i odstawiają Ozempic. To No przytyją. to co po tym Ozempiku? To przytyło. Bo to niestety, lek działa w ten sposób, że stymuluje ośrodek łaknienia. Czyli mózg dostaje cały czas informację, coś zjadłeś, jesteś najedzony, nie jedz. Przestajemy ten lek podawać. Czyli rozregulowany ośrodek łaknienia. Jeżeli Jednak. wtedy przerwiemy leczenie, to tak. I to jest ta grupa pacjentów, u których rzeczywiście jeżeli Państwo słyszą entuzjazm w moim głosie, to jak mówię, jestem całkiem uzasadniony, bo i tego nie kryję, bo wynika on z danych naukowych i z doświadczenia z pacjentami, zarówno z otyłością, jak i z cukrzycą. Tu oczywiście trzeba uważać, tu ministerstwo jakby wzięło pod lupę to przepisywanie Ozempiku, bo refundacja dotyczy tylko pacjentów z cukrzycą i to
też nie każdego, tylko na określonym etapie, tam mamy dość ścisłe kryteria refundacyjne. Wszystkie osoby, które leczą się w otyłości bez cukrzycy, muszą płacić 100%. I płacą jak za zboże. Jeżdżą za granicę, sprowadzają z Berlina. Jest import równoległy tego leku i kosztują wtedy 2 razy więcej, 800 ogóle zł. brakuje Apteki tego też, leku i w też. ogóle go nie ma. Tak. Popyt No nie przewyższa... ma go właśnie też dla popyt pacjentów z tak, cukrzycą, z którzy cukrzycą. powinni się leczyć. No tak, i firma trochę, no ja też obrywam od, prawda, firmy, w sensie, no i tacy lekarze jak ja, że to moja wina, bo przepisuję osobom otyłym, no ale no ja mam argument taki, że chyba lepiej leczyć otyłego, żeby schudny nie dostał cukrzycy, a nie czekać, żeby dostał cukrzycę. Ja bym jeszcze... Ale problemem jeszcze też skończył ten wątek, widać, że jestem pełen pasji związanej z tym leczem. Nie, bo dla nas to jest po prostu coś, co się nazywa game changer. No nagle Prawda. widzimy pacjentów, którzy przychodzą z cukrami jak u zdrowego człowieka, którzy schudli kilkanaście, 20 parę kilo i mówią, panie doktorze, ja się 30 lat, a jeszcze to jest po pandemii, przyszło Nie, pandemia, to nasiliła. ja to rozumiem, ale To mnie po bardziej prostu chodzi o jest- tę grupę pacjentów, która ulega pewnej... Pacjentów, właśnie nie pacjentów. Nie pacjentów. No, Nie pacjentów, bez która nadwagi. bez tak, nadwagi, bez która nadwagi. ulega pewnej modzie. No I to tak, są i to naprawdę jest- tysiące tak, i Polaków kłopot zaczęło jest- się przy tej No okazji tak, no bo odchudzać. przychodzą młode dziewczyny, Jedzą 20-paroletnie. golonkę, jedzą to, co do tej pory, prawda? Tłuste jedzą. rzeczy. Nie, Nie to nie jedzą. zjedzą. Właśnie nie. Właśnie to jest mit. To jeszcze wyjaśnię. Ale dla nas problemem są, jak przychodzą młode dziewczyny, bo te dziewczyny tam przejmują się, że ważą 2,5 kilo za dużo i żądają tego zastrzyku raz w tygodniu. To też kolejna zaleta, że lek się przyjmuje raz w tygodniu podskórnie. Zastrzyk jest niebolesny, igła ma 4 mm i to jest na zasadzie podaj i zapomnij. Pacjenci mówią, w ogóle nie mają poczucia jakiegoś problemu, choroby, także komfort jest też nieprawdopodobny. Przychodzi taka dziewczyna, ma wskaźnik masy ciała 21, norma jest 20-25, czyli no normalna, szczupła Taka dziewczyna i mówi, pan mi pisze ten lek tu, bo ja muszę schudnąć. Ja mówię, no nie wypiszę. Mówi, pan mi pisze, tu mam 2 kilo za dużo, tu muszę schudnąć. Ja mówię, no nie wypiszę. Mówię, dziecko, masz 21 lat, BMI 21, nie. To ja nie wyjdę od pana z gabinetu. Takie zdarzają się Ale sytuacje? absolutnie, to każdy lekarz ci wie. To I jest co, po prostu... wtedy przepisujesz? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo przyjdzie minister i podda mnie kontroli. Ale generalnie takie dialogi się toczą po prostu. Oczywiście dla tych osób ten lek nie jest, one tego nie wymagają. To jest no, nadmierna, to jest już przepisywanie nie off-label, tylko off-label. A czy my tak coś bym wiemy o powiedział. takich dalekosiężnych skutkach stosowania Ozempiku u Naj- osób, naj- które nie potrzebują tego? No bo... Najdłuższe, znaczy osób, które nie potrzebują, no to nic nie wiemy, ale to w sumie nie ma większego znaczenia, czy osoba bardzo otyła, czy... Jakieś czy... powikłania? Czy też Nie, może się powikłań, nic nie leki wiemy? są naprawdę bezpieczne i one były bardzo analizowane, brane pod lupę. Pierwszym, to jest tak, pierwszy preparat, jak mówię, pojawił się w 2005 roku i to jeszcze nie był nasz syntetyczny hormon, bo to, co my podajemy, to jest tak jak, nie wiem, ludzka insulina. Sekwencja aminokwasowa tego hormonu, on się nazywa glukagonopodobny peptyd pierwszy, GLP-1, jest dokładnie taka jak naszego ludzkiego hormonu, czyli podajemy rzecz absolutnie naszą. Naturalną, Tak, naszą. naturalną. Jakbyśmy wodę pili, której nam brakuje, no to podajemy to, tak jak podajemy insulinę. Ale pierwszy preparat pojawił się w 2005 roku i to była substancja znaleziona w ślinie arizońskiej jaszczurki. Miała tylko połowę sekwencji aminokwasów, taką jak u człowieka. Była słabo tolerowana. Wszyscy pacjenci mieli nudności, połowa za przeproszeniem żygała jak koty. Bo to jest główny objaw niepożądany tego leku, to są nudności w tej chwili niewielkie, dotyczące 15, może 20% osób, na początku, malejące w miarę upływu czasu. Dlatego zasada tego leku jest taka, że zaczynamy od małych dawek i stopniowo zwiększamy. To też wynika z działania ośrodkowego, no po prostu jak jest sygnał, że się coś zjadło, żołądek się też wolniej kurczy, no to mdli, jedzenie zalega, może u niektórych to jest bardziej nasilenie, niektórzy nie mają w ogóle tych objawów i to jest w zasadzie jedyny problem. Natomiast przełom nastąpił 2 lata później, znaczy kilka lat później. W 2007 pojawił się liraglutyd, lek, który cały czas mamy na rynku. Stosuje się go raz dziennie. Ten pierwszy eksenatyt stosowało się 2 razy dziennie, więc to już w ogóle też było kłopotliwe. I on w 2016 roku ukazały się badania pokazujące właśnie to działanie antymiażdżycowe, zmniejszające ryzyko sercowo-naczyniowe. I to tak naprawdę 2016 rok to jest coś, co przykuło naszą uwagę do tej grupy leków, że nie tylko obniżą cukier, ale robią coś jeszcze. I no wtedy ten lek był bardzo intensywnie badany, oceniany. Tam były podejrzenia, a może sprzyjać takiemu pewnego rodzaju raka tarczycy rdzeniastego z komórek C, może wywołać, a może raka trzustki albo przewlekłe zapalenie trzustki. Nic się nie potwierdziło. Najdłuższe badania z analogami GLP-1 trwały takie randomizowane 5-6 lat. Nic. Zero ryzyka onkogennego, mniej udarów, zawałów, ludzie dłużej żyją,
wyhamowanie przewlekłej choroby nerek. Czyli jak mamy pacjentów z cukrzycą z przewlekłą chorobą nerek, jak to działa w tych nerkach, to my naprawdę do końca nie wiemy, ale najwyraźniej działa i jest lepszy, wolniej się nerki pogarszają niż na A placebo. czy na Także przykład zastosowanie ozempiku leki u takiej bezpieczne. osoby, która nie musi się odchudzać, ale no chce tam jeszcze modyfikować tak. parę kilo, czy też nawet u osoby, która ma lekką nadwagę, może być takim dobrym punktem wyjścia do tego, żeby zmienić później już na długie lata swoje nawyki żywieniowe, skoro zaraz po odstawieniu się tyje? No, Mimo wszystko. myśmy nie uzgadniali pytań i odpowiedzi przed naszym spotkaniem, ale no, trochę mi to wyjmujesz z ust. To nie jest tak, że pacjenci czasem myślą, aha, to ja będę mógł jeść jak jadłem, bo kocham jeść, tylko będę chudy. Ja mówię, nie, no to cudów nie ma, to jest na odwrót. Ten lek pozwala uzyskać od pacjentów to, o czym my mówimy od zawsze, od dekad, czyli proszę mniej jeść, no i najlepiej jeszcze trochę więcej się ruszać. Te leki pozwalają w końcu zmodyfikować styl życia w zakresie żywienia tak jak trzeba. Przy czym ciekawe jest, że wpływ na to wyhamowanie łaknienia jest zróżnicowany. Niektórzy pacjenci tracą kompletnie ochotę na alkohol. No i dla nich jest to pewien problem. Mówię, no nie mogę się napić. Inni na słodkie, inni na tłuste. Też nie wiemy, dlaczego tak jest. Ale to po prostu ludzie zaczynają, krótko mówiąc, mniej jeść dzięki temu lekowi i nie są z tego powodu tak ogólnie w większości nieszczęśliwi, aczkolwiek no, mam też takich pacjentów, którzy przychodzą i mówią, panie, no tak, schudłem, cukier dobry, no ale no, szczęśliwy to ja nie jestem, no bo nie mogę patrzeć na jedzenie, no nie mogę, ja tak zawsze lubiłem. Ale też tak? się zdarza, tak? Że... No tak, no inny pacjent mi mówi, że no to w ogóle historii mógłbym opowiadać bardzo dużo, ale taki na przykład, to jak w soczewce widać, na czym polega problem, przychodzi do mnie pacjent z cukrzycą, schudł chyba 2 miesiące, niecałe 12 kilo. No super wynik. I ja mówię, panie, no to pan się tu wylaszczyłeś, no w ogóle chyba wszyscy szczęśliwi. Nie, no ja bardzo dobrze, cukier w ogóle jak u zdrowego, ale żona się ze mną rozwiedzie. Ja mówię, dlaczego się rozwiedzie? No bo mówi, wie pan, oczy jedzą cały czas. Czyli nakładam sobie na talerz dużo, jem połowę, nie mogę więcej, odsuwam. A w Polsce wiadomo, jak ktoś kocha, to je, jak No ktoś tak, kocha, to karmi, jest, nie? Oczywiście. No to jak nie je, to nie jak kocha. nie je, nie kocha. Żona mówi, nie smakuje ci, co ci smakowało, już mnie nie kochasz. Mówi, nie, kochanie, mówi, ja po prostu już nie mogę jeść, bo się czuję najedzony. Aha, czujesz się najedzony, jesz na mieście, znaczy u kogoś, ktoś ci gotuje, masz kochankę. I mówię, chyba się rozwiodę. Ale to pokazuje, mówię to trochę To żartem, rzeczywiście ale bardzo głębokie zmiany. nie no, znaczy jak ważne jest jedzenie kulturowo, tak? Jak Mhm. bardzo trudno jest zmodyfikować styl życia, już nie mówię, że u dzieci, ale w ogóle u dorosłych, w zakresie jedzenia, jak my mamy swoje nawyki, pracujemy, mamy rodziny, zwyczaje, spotykamy się w restauracjach rodzinnie, Tak. a tu nagle buch. Nagle człowiek zupełnie inaczej Natomiast się zachowuje. jakby demokratycznie patrząc, czyli większość pacjentów odnotowuje bardzo znaczną poprawę w wyrównaniu metabolicznym cukrzycy, w masie ciała. No i przez to, i teraz są dwie postawy, jeszcze tak mogę powiedzieć. Jedni chudną i mówią, super, schudłem, łatwiej mi się ruszać, dokładam wysiłek. I my w tej chwili, to są doniesienia z ostatniego roku, półtora, widzimy, że ta utrata masy ciała niestety dzieje się także, i to jest jakby, żeby nie było tak, że jestem takim tylko jednoznacznym entuzjastą i nie widzę problemów, to ta utrata masy ciała, zwłaszcza jak jest znaczna, dotyczy czasem masy mięśniowej. Okej. Czyli mówimy pacjentom, dobra, zaczął pan chudnąć, proszę zacząć robić coś, ćwiczyć. Rower, basen, nie wiem, siłownia, po to, zwłaszcza, Odbudować że po 40 mięśnie. masa mięśniowa tak czy tak zanika, a tryb życia mamy taki bardziej jak my w tej chwili, prawda, prawda. siedzący, więc proszę ćwiczyć. No i teraz część pacjentów, to, że schudli, dodaje im to takiego nieprawdopodobnego drive'u. No ja mam pacjentki, co przychodzą, no nie wiem, przez rok 30 kilo schudły i chcą mnie po rękach całować, że taki dobry doktor. Ja mówię, nie dobry doktor, tylko każdy doktor mi przypisał, lekarstwo jest dobre. Pozwól się całować po rękach. Nie, bo to. Nie, Ale- ale nie, bo jeszcze przekleństwem dodam jeszcze tak z punktu widzenia lekarskiego, bo też mnie co na to lekarz, że taka pacjentka przyprowadza no, 10 koleżanek z biura, które też by chciały schudnąć 30 kilo, a nie schudną. Oczywiście niektóra 10, niektóra 12, Jasne. niektóra 5 i teraz im to tłumacz, prawda? Dlaczego Baśka schudła tyle, a one nie. Ale tak znaczna redukcja masy ciała przez tych, bo to jest jeszcze trochę tak, że my naprawdę zmieniamy patrzenie na otyłość. Człowiek bo tak, otyli zwykle się nie skarżą tak bardzo i w ogóle zachowują się rubasznie, są weseli i potoczne mniemają, no taki wesoły, no grubszy tam tego. To są pod wieloma względami głęboko nieszczęśliwi ludzie. No bycie, zwłaszcza jak jest duża nadwaga, no jak mam pacjentów 150, No tak, 160 już to jest naprawdę uciążliwość kalectwo. To jakość życia jest marna i ten człowiek trzyma fason, funkcjonuje, pracuje, i nie było jak im pomóc. I teraz jak ktoś
znacznie schudnie, to dostaje, i to zwłaszcza kobiety, takich wiatrów w żagle, że zaczynają właśnie ćwiczyć, To w ogóle świetnie. no, o to chodzi, więc to my, gdybyśmy mogli tak naprawdę, dawalibyśmy ten lek każdemu pacjentowi z cukrzycą. Zwłaszcza, że ma być jeszcze lepiej, bo wiem, że wróciłeś niedawno ze Stanów, Tak. z takiego spotkania No, wszystkich dla diabetologów zjeździe, tak, zjazdu amerykańskiego Towarzystwa Towarzystwa Diabetologicznego zawsze na Diabetologicznego. końcu czerwca jest, No tak. i co? I to chyba był też główny To był temat. przełomowy zjazd. Tak jak te zjazdy są zawsze ważne, ale nie pamiętam zjazdu, gdzie byłoby tyle prac wokół jednej grupy leków i to, Właśnie to tych jeżeli, odchudzających. znaczy właśnie na cukrzycę, ale z efektem, ale też badania w samej otyłości przeprowadzone. Jeżeli nas oglądają lekarze, to będą wiedzieć, jak się kończy sesja naukowa na zjeździe i są prezentowane wyniki badań, to na końcu przewodniczący mówi, a teraz proszę Państwa, od tej chwili praca cała wydrukowana jest dostępna na stronie Lancetu Mhm. albo New England Journal of Medicine, to są najważniejsze pisma naukowe na świecie. I takich sesji było kilkanaście. To ja nie pamiętam takiego zjazdu. I wszystkie prezentowały doustne leki w zastrzykach z tego obszaru. Coś Leki, takiego. które stymulują receptor dla GLP-1, tego jednego hormonu, leki będące podwójnymi agonistami dla drugiego hormonu jelitowego i lek, który zrobił największe wrażenie, badanie drugiej fazy, czyli jeszcze chwilę zanim wejdzie do leczenia, potrójny agonista, receptor dla glukagonu, takiego hormonu GIP, właśnie GLP-1. I w tym badaniu pacjenci z otyłością, z wyjściową masą ciała tam 105, 106, 107 kg w ciągu roku schudli średnio 20, bodajże 5 czy 6%, ale kobiety schudły 30, mężczyźni 22. Pierwsze badanie, które w ogóle pokazuje różnicę. 30% wyjściowej masy ciała ze 105, cena jaką za to pacjenci płacili, to tylko te nudności na Ale początku. to my mamy do czynienia z jakimś przedziwnym paradoksem takim, że z jednej strony ciągle mówimy i w Polsce też mówimy otyłość wśród dzieci, młodzieży, w ogóle jesteśmy coraz grubsi, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych i w innych krajach to samo, a z drugiej strony mamy takie sukcesy, jeśli chodzi o wymyślanie i prace badawcze nad lekami, które mają No bo nas otyłość przed jest tym uchronić. największym wyzwaniem Czy w to żaden jest- sposób niezaadresowanym do tej pory. To o to chodzi. To na skalę populacyjną to jest problem tak ogromny zdrowotny, niosący konsekwencje bardzo szerokie, bo to nie jest tylko cukrzyca, choroby układu krążenia, depresja, układu ruchu, nowotwory. To jest choroba, otyłość jest chorobą matką, tak to prawda, nazywam. tych Wielu wszystkich chorób. różnych innych chorób. No i teraz żyjemy w rzeczywistości, w jakiej żyjemy, mało się ruszamy, jesteśmy poddani nieustannemu atakowi przemysłu spożywczego, który w nas wpycha Wpycha jedzenie. jedzenie. Jedzenie pobudza ośrodek nagrody w głowie, więc nawet tak. jak się starzejemy, to przyjemności w życiu ubywa, ale zawsze dobrze jest zjeść to, co lubimy, nawet jak już mamy 100 lat, prawda? A ruszamy się coraz mniej i żyjemy też dużo dłużej niż żyliśmy jeszcze do II wojny światowej. Także to i znikąd pomocy. To znaczy były różne pomysły na różne leki, ale albo szkodziły na serce, albo przede wszystkim na układ krążenia, ale pojawiały się rok, dwa, trzy na rynku, wywołały depresję i znikały. A tu nagle odkryliśmy, że w otyłości ta regulacja łaknienia jest na tyle głęboko zaburzona, że podając hormon, który produkują ludzie otyli, produkują ludzie z cukrzycą, ale on po prostu jakoś nie działa. Po prostu to korygujemy. No i trochę to się wymyka spod kontroli, to o czym mówisz, ten kręg celebrycki, Tak. młode osoby, które naprawdę nie mają nadwagi i te osoby nie powinny sięgać po to leczenie, to jest oczywiste. Ale jak już ktoś ma nadwagę, idźmy dalej, bo jak my zaczniemy leczyć otyłość przed cukrzycą tymi lekami, zapobiegniemy wystąpieniu cukrzycy. I my zaczynamy tak dyskutować, że jeżeli by te leki były dostępne, w cenie dostępnej i zaczniemy je szeroko stosować, to my za 10 lat na pewno zahamujemy wzrost cukrzycy, pewno nie jaki się będzie to nasilił 3 po miliony. pandemii, tak. A w ogóle ludzie będą brali te leki, będą mieli dobre cukry. No właśnie, będą brali te leki. Problem jest, że to lekarstwo trzeba brać. przyjmować stale i w cukrzycy też nie budzi to kontrowersji, bo cukrzyca jest chorobą nieuleczalną. Jak ktoś bierze tabletki czy insulinę, to już wie, że do końca celebryty, życia. które to sobie, Ale ludzie z otyłością mówią, to jak długo mam to brać? Wchodzi do mnie No. pacjentka, mówi, panie doktorze, za 4 miesiące mam 30-lecie matury, potrzebuję 30 kilo mniej, pan mi to pisze. Ja mówię, okej, rzeczywiście i pani taka gruba, okej, należy się pani, ale umawiamy się nie na 4 miesiące. Pytają pacjenci właśnie z otyłością, jak długo mam to brać? No więc źle przyjmują wiadomość, jak im mówię, wie pani, w zasadzie chyba do końca życia, bo otyłość to jest choroba, mówię, przewlekła i jeszcze trudniejsza do opanowania niż cukrzyca z dużymi tendencjami do remisji. No to nie lubią tego pacjenci słyszeć. To ja mówię, wie pani, po pierwsze, tak oficjalnie
to tylko mogę powiedzieć, że do końca życia. Ale jeżeli pani myśli, że nie do końca życia, to umówmy się przynajmniej, i to już jest moja własna autorska koncepcja, proszę nie mówić, że nie powołać, takie są zalecenia, 2-3 lata. Bo Okej. myślę sobie, że jak ktoś pobierze to przez 2-3 Wyrabiają się lata, te coś nawyki. mu tam w głowie może Mhm. przeskoczy. Zaczniemy dawkę powolutku zmniejszać. Może zobaczy, że można przeżyć nie jedząc tyle, co Jasne. było. Zmieni mu się kuchnia, lodówka, będzie kupował w innym sklepie. Możemy spróbować się wycofać, ale to tak naprawdę jest przed nami. No my przeżywamy absolutną rewolucję i to, co się dzieje z tymi lekami, to, co widziałem tydzień temu, zjazd się skończył tydzień temu, po prostu, no myśmy, no efekt wow, myśmy wszyscy wrócili i po prostu nikt się nie spodziewał takiej ilości badań, takich wyników i to, co uzyskujemy tymi lekami, to są wyniki na poziomie skuteczności leczenia otyłości metodami chirurgicznymi, chirurgią bariatryczną, bo jak ktoś chudnie 30%, No tak, to jest to jest taki to, co efekt się uzyskuje uzyskuje. po zmniejszeniu żołądka. Więc kolejnym skutkiem tych leków będzie to, że potrzeba chirurgicznego leczenia otyłości będzie malała i tych zabiegów będzie trzeba robić mniej, co też jest w sumie Bariatrzy nie korzystne. będą was lubić. No, znajdą sobie inne Znajdą sobie zajęcie, inne zajęcie. natomiast no, to jest już tak, to jest, no nie chcę powiedzieć, że terapia desperata, jak to mówimy czasem, ale no, rzeczywiście są pacjenci i też jestem entuzjastą leczenia bariatrycznego dla określonej grupy pacjentów. Zaletą jest, że człowieka się operuje raz, on chudnie sobie przez rok, 2 i potem w zasadzie żyje ze Utrzymuje tę zmniejszoną wagę. masą ciała, tam trzeba pilnować niedoborów. Tutaj lek trzeba brać stale, a ponieważ to tak działa i taki jest popyt, to cena szybko nie spadnie. Bardzo dziękuję. A tak na koniec to powinnam brać Ozempik? No chyba żartujesz. Nie? Nie brać. Chyba, że masz cukrzycę, o czym nie wiem. No. Profesor Taki Leszek Czupryniak był coming naszym out gościem. redaktor Szymali, ale nie masz cukrzycy. Niestety, Dziękujemy. leczyłbym cię, jakbyś miała cukrzycę. Jasne, Tak. do nikogo Także innego masz. nie pójdę. Nie, i dodam jeszcze, jak Państwa to intryguje, ja też nie biorę. Nie biorę świst, które przepisuje Nie bierzemy. pacjentom. Nie bierzemy. Dziękujemy bardzo. Nie bierzemy. Ale jak dostanę cukrzycę, to będę brał. Jak dostanę, to na pewno. Pan profesor Leszek Czupryniak był Państwa gościem.